tułów musi być idealnie jak ta decha tu jest. Zwróćcie uwagę, noga w pionie, ręka w pionie, prawie na tej samej wysokości. I teraz możemy być pewni, że zaangażowane mamy całość naszego najszerszego. O, znaczy się od najszerszego aż tutaj do obłego, do góry. Proszę bardzo, noga wychylona dosyć daleko, żebyśmy tu mieli pole manewru, żeby nam nic nie przeszkadzało, a nie leżymy na ławce tutaj i potem nie wiadomo, co tam wykonujemy. No. Tak jest. I zwróćcie uwagę, do podłogi idealnie. Zwróćcie uwagę, jak się to wszystko rozciąga tutaj. Tak. I podnosimy bark i łokieć w pionie do góry. Tak. O. I przy okazji, jak już jesteśmy u samej góry, pięknie spina nam się jeszcze środek naszych pleców. Tak. O. Tak jest. I to jest takie podstawowe ćwiczenie. Tu możemy sobie nawet pozwolić na większy ciężar, bo w tym ruchu jesteśmy w stanie go podnieść. Nie dajemy pod ławkę, nie dajemy nic do przodu, nie dajemy nic do tyłu, tak jak na pewno zauważyliście w różnych wariantach naszych treningowych, w których myśmy tam omówili wam ćwiczenia jakby inne, no bo na te plecy też mamy dosyć dużo wariantów. No i mam pełno niespodzianek takich i może w którymś filmie zademonstruję, jak tak obserwuję, no podnoszenie tego nadmiernie dużego ciężaru, bym powiedział, do takiej grupy, bo powiedzmy, że plecy są duże, ale to, że robimy dużym ciężarem, to nie znaczy, że będziemy mieli wielkie plecy. Możemy mieć wielkie plecy, ale okrągłe, przeciągnięte, za duże, podstawowe 3-4 grupy, tylko tam jakieś są rozwinięte, a zwróćcie uwagę, ile tam na tych plecach jest różnego rodzaju drobnych mięśni. I to wszystko trzeba odpowiednim ruchem wyciągnąć na wierzch. A nie tak, że robimy wielkie tutaj obłe, mamy potężne, a tu oczywiście na dole to już o tym nie będę mówił, że nie ma najszerszych i jeszcze plecy mamy usytuowane tak. A przecież plecy są tak. Już kiedyś tutaj porównałem jakby te plecy do takiej jakby skorupy od żółwia, żeby ona była w ten sposób plecy są zrobione, tak, żeby te najszersze nasze poszły jakby od dołu, bo tutaj też mamy trochę, ale potem już od zębatych już nam idzie taka pyk, taka rozszerza się jakby ku górze, tak, a my to musimy mieć tak rozłożone. No więc jest to ciężko do zrobienia i naprawdę plecy są jedną z trudniejszych grup do zbudowania. A po trzecie, my nie widzimy się sami, więc musimy sobie znaleźć takiego trenera, który nam spojrzy na nasze plecy i powie, niestety, tu nie mamy, tam nie mamy, ktoś to musi jakby za nas ocenić, tak? Bo my stojąc przodem, to nie widzimy się. Jesteśmy przy naszej sztandze. Powiem szczerze, że ja bardzo uwielbiam tą maszynę, szczególnie jeżeli chodzi o trenowanie osób, które tak naprawdę dopiero zaczynają swoją przygodę z treningami siłowymi. Bardzo dobre rozwiązanie, raczej unikamy sztangielek, pięknie nam prowadzi ruch, naprawdę świetna sprawa. Poza tym na zwykłej sztandze nie będziemy w stanie, jak już wcześniej wspomniałam, wykonać pewnych ruchów. Po prostu nie da się. Pierwsza kombinacja. Nogi wąsko, z przodu, przed sztangą, więc praktycznie można powiedzieć, że opieramy się o tą sztangę. Pupa nam w ogóle nie wychodzi do tyłu. Jesteśmy z przodu. Stopy wąsko, na rozstaw barków, schodzimy totalnie w osi. Można powiedzieć, opieramy się o tą sztangę. Zwracamy oczywiście uwagę na to, że nasze kolana nie wychodzą poza stopę. Tak musimy się dobrze ustawić, żeby jak najbardziej zaangażować naszą głowę przyśrodkową. Tu przy kolanku, tam gdzie zawsze mamy ten nadmiar skóry, który nam trochę opada na kolano. Bardzo fajne ćwiczenie. Pięknie nam angażuje tutaj tą głowę przyśrodkową i fajnie wyciąga nam wszystkie te mięśnie później do góry i te kolanko. Nie ma tutaj żadnych zwisów, jest wszystko fajnie, tak jak to powinno wyglądać. To jest pierwsza kombinacja w 3 seriach, po 10 powtórzeń z normalnymi oczywiście przerwami, tak? Kolejna kombinacja, którą też ciężko by nam było wykonać na zwykłej sztandze, ponieważ tak jak tam byliśmy maksymalnie z przodu, tak tu się ustawiamy za sztangą.
tak jak było narysowane na tych naszych kreseczkach. Tym razem nogi szeroko, pięty do środka, palce na zewnątrz, czyli już zupełnie inny ruch. Już przywodziciele, nasze obszerne, boczne, tak, no wiadomo, pośladki. Tak sobie stanąć, że po prostu swobodnie jakby stoimy przed sztangą. Wchodzimy pod nią, schodzimy głęboko. Oczywiście tułów maksymalnie w pionie. Znaczy w pionie, przepraszam, nasze lędźwia, żeby nie były zaokrąglone. Głęboko. Kolana idą szeroko, tak jak mamy stopy i palce, tak idą nasze kolana. Jeszcze zapomniałam wcześniej dopowiedzieć, dlaczego zazwyczaj daję to na koniec treningu. Dlatego, że już na tyle jesteśmy zmęczone, że jak już zrobimy te ćwiczenie, to już jest potem naprawdę ciężko cokolwiek jeszcze wrzucić, aczkolwiek będziemy miały jeszcze jedno ćwiczenie na koniec. Schodzenie z podestu w tył na jednej nodze. Moje dziewczyny bardzo nie lubią tego ćwiczenia, jak już tylko zaczynam hasło od schodzenie, to już jest o nie, a to jest takie piękne ćwiczenie, naprawdę. Tu u nas to przeważnie robią to kobiety, ale faceci też dadzą radę i wiem, że bardzo dobre ćwiczenie na czwórkę, zobaczycie sami. I teraz tak, podejścik nie za wysoki, tak, w zupełności taki nam wystarczy. Proszę bardzo, przysiad. Nogę cofamy do tyłu, staramy się biodra mieć jakby najbardziej do przodu, dokładnie tak. Jak dacie za duży wykrok do tyłu, to te pośladki nam pójdą do tyłu. Więc nie za długo, a tu ciągniemy, o tak, biodrami do przodu. I 10 ruchów na jedną nogę, tak, wolniutki ruch, tak. Tu oczywiście staramy się trzymać tak, żeby nam kolano nie szło ani do przodu, ani na zewnątrz, tylko idealnie w pionie, tak. I cała noga przepracowana totalnie, tak jest. A tu tylko lekko podpieramy się, a nie odbijamy się z tej nogi. Tak. Wszystko przejmuje praca ta, która jest na podejście. No powiem Wam, my wykonujemy po jednej serii, a Wy macie zrobić 2 albo 3 serie, 4 serie, więc powiem, to nie jest program dla leszczy jakiś tam. To jest typowo zaawansowany i bym powiedział jeszcze 2 gwiazdki do przodu. Także sami zobaczycie, jak będziecie wykonywali czy klatkę, czy nogi, a jeszcze przed nami barki, plecy i na pewno no, jest co robić i no, będzie dym. No więc to by było to ćwiczenie, a jeszcze mamy inne ćwiczonko, ale to już tak bardziej się skoncentrujemy na tyłach, czyli na dwugłowy uda. No tak jak już wspomniałam, byłoby fajnie, gdybyśmy troszeczkę spróbowały ciut większy ciężar. Niejednokrotnie, naprawdę, widzę to, że boimy się tego ciężaru. Ale my nie musimy, tak jak mamy na przykład w planie napisane, jak rozpisuje nasz trener nam plan i jest napisane, nie wiem, do 10 powtórzeń. To nie oznacza, że jak mamy ten plan zrobić 6-8 tygodni, że ja po 7 tygodniach dalej wezmę 5 kilo i będę robiła to samo, co robiłam na pierwszym treningu z nowo rozpisanym planem treningowym. No to umówmy się, że jak już wrócimy do tego naszego trenera po 8 tygodniach, to nie zobaczy dużej różnicy. No bo w jaki sposób szokuje mnie ten mięsień? No musimy albo balansować właśnie ilością powtórzeń, albo jakimiś innymi ćwiczeniami, technikami i tak dalej. Cały czas go trzeba zaskakiwać, a i nie możemy cały czas, jak się skupimy na jakimś nowym planie treningowym, zostać na jednym obciążeniu, no bo to już gwarantuję Wam, że dobra, no 2-3 treningi spoko. No bo wiadomo, nowy plan i jakby ten mięsień ma nowy bodziec, no to wiadomo, że zareaguje. Ale my już po tych 2-3 planach, my już musimy coś próbować więcej. Zejdźmy w tym momencie z tej ilości wykonywanych powtórzeń, ale kosztem tego ciężaru, bo jednak zauważyłam, że faktycznie no, ten ciężar jednak musi być. Jeszcze jakbyśmy mieli jakiegoś partnera treningowego, który jeszcze gdzieś tam stanie z tyłu i pomoże nam te ostatnie 2-3 ruchy, gdzie już tak naprawdę no, to już nasz jest maksimum, ile możemy wykonać. Nie ma nic lepszego. Ja już sobie przygotowałam, mam 8,5 kg. No ja nie mogę troszeczkę zaszaleć, bo potem się za bardzo zasapię, ale chciałabym, żebyście wiedziały, że no
mniejsza ilość powtórzeń, ale ciężar. Klasycznie oczywiście łokcie w osi, na tył głowy. Do pełnego przeprostu, głęboko schodzimy. O. Wszystko w osi, nic nam nie idzie naprzód głowy, bo nie robimy przodów, tylko robimy tył. O. Do pełnego wyprostu, na tyle głowy. Jeszcze jeden zrobię. O. My musimy czuć, że to jest ciężar. Ja już potem, już nie dam rady, no bo jeszcze coś tam się troszkę pokrzywię. No dobra, no troszeczkę może się pokrzywię, no ale już przecież nie aż tak bardzo, no już nie przesadzajmy. A mówię wam, te ostatnie 1-2 ruchy już tymi ostatkami sił, to jest dopiero to, że czujemy, że ten mięsień jest zaangażowany. Dlatego jak najbardziej. Trzecie ćwiczenie, no angażowałyśmy przody, więc tu jeszcze na boki mamy siłę. Czemu nie? Nawet 6 powtórzeń też będzie dobrze. Na 100%, jeżeli posłuchacie mojej rady, gwarantuję, że już nawet nie pod koniec, ale myślę, jak odpowiednio wcześniej podejdziemy do tego większego ciężaru, no to już w połowie naprawdę spokojnie do tych 10 ruchów gdzieś tam z jakąś czyjąś pomocą dojdziemy. Fajnie jak dojdziemy, że zrobimy te 10 w 3 seriach bez pomocy. I tego wam życzę. My tu proponujemy te ćwiczenia, to już są tak to wyszykowane, jeśli chodzi o stopień trudności tego i podnoszenia tego ciężaru, że raczej nie zmieniać. No bo tak jak powiedziałem, bo to by było zmęczenie wtórne, bo takie również mamy i na pewno tam, nie wiem czy już zaproponowaliśmy, ewentualnie zaproponujemy różnego rodzaju takie właśnie ćwiczenia objętościowe, intensywne, wstępnego zmęczenia, wtórnego zmęczenia, więc to na pewno przejdziemy, jak już będziemy mieli jakby no już część, taką większą bazę zbudowaną naszych filmów, gdzie będziecie mogli sobie tam dobrać. A potem już te techniczne, wszystkie takie ciekawostki, takie różne niuanse drobne, które my tu również stosujemy, a nie pokazujemy jakby w zestawie naszych ćwiczeń, no bo to jakby nie pasuje nam to ćwiczenie do tego akurat, co dzisiaj tutaj wykonujemy. No bo jakby to wyglądało, że robimy górę, a jedno ćwiczenie robimy na dół. Albo robimy wszystko, albo takie rozrzucone, no to wiecie jak to wygląda potem, tak? No, nie za ciekawie bym powiedział, połączenie to wygląda. Dlatego my się staramy właśnie akcentować wszystkie po kolei grupy. Dlatego wszystkie nasze plany są tak zrobione, że wszystkie grupy, nie zaniedbujemy którejś grupy. Zawsze jakieś ćwiczenie tam wrzucamy. Dlatego wiecie, no sami zauważycie, albo na barki gdzieś tam ciut więcej jest ćwiczeń, albo gdzieś tam na plecy. No staramy się, żeby to wszystko było. Klatki przeważnie mamy dosyć mocno rozbudowane, żeby była góra klatki piersiowej, środek i dół zaangażowane, a nie tylko, że tam dziubniemy coś na górze, dziubniemy coś na dole, na poziomie i uważamy, że klatka zrobiona. No i tak jak dziubiemy, tak ona też tak wygląda. No. A tutaj staramy się przepracować każdy fragment i w ten sposób też staramy się ułożyć nasz plan cały, tak? Nawet bez patrzenia, jak wygląda dana sylwetka. Bo ja nie muszę oglądać tej sylwetki, ale ja wiem, że jak ja zastosowałem na wszystkie te najważniejsze grupy, które nam dają tą naszą sylwetkę, no to ja wtedy wiem, że nic tam nie przedobrzymy. A nie tak, że wykonujemy 5 ćwiczeń i się okazuje, że no jak nie mamy jakiejś tam takiej większej świadomości, na którą grupę to wykonujemy i robimy tam, tak jak tu kiedyś mówiłem o barkach, że przyszedł gość i wykonuje tam ileś, bo ja nie miałem czasu się jakby nim zająć, za chwilę mówię, przyjdę do ciebie, to on mówi, to sobie zrobię barki. No i potem patrzę kątem oka, co on tam robi na te barki, a on tak. Jedno ćwiczenie, cyk, patrzę naprzód. Drugie ćwiczenie, inne ćwiczenie, również naprzód. Trzecie ćwiczenie, no już mówię, no to już coś tam przedobrze. A mówię, bo czasami jest tak, że robimy priorytetową grupę jakąś, która jest słabo rozwinięta i wtedy dokładamy jakby większych ćwiczeń, jakieś ćwiczenia wymuszone. Przeważnie, no ja przynajmniej staram się tak stosować, że jak na przykład mamy jakąś słabą grupę, to w te miejsce, gdzie jest słaba grupa, tam staramy się zrobić ćwiczenia nawet wymuszone. No nie przez cały rok, bo wiadomo, że to zaraz grozi przetrenowaniem jakimś, tak? Ale
W miarę jak mamy nad tym rękę i czuwamy, no to raczej się nic nie powinno zdarzyć, a no, ta grupa mięśniowa jest mocniej przepracowana i ona naprawdę jakby no, nabiera innych kształtów i zaraz zrównuje się z tą pozostałą naszą muskulaturą. Tak? No. I pytam się gościa, czemu ty robisz wszystko na ten przód barków, jak ty już te bary masz takie wielkie tutaj z przodu zrobione? Mówię, podobają ci się z przodu barki? Nie, on zrobił 4 czy tam 5 ćwiczeń i on mówi, że na wszystkie grupy. No to po kolei przerabiamy. Pierwsze ćwiczenie, ja mówię, to jest przód, tak? No tak. Drugie, on wykonuje, a ja mówię, widzisz, to jest też przód. I tu mu tłumaczę, jak to wszystko wygląda, tak jak my to tutaj robimy. No, i już po trzecim ćwiczeniu już miał dość. Mówi, lepiej niech pan nie tłumaczy, no. Bo już wiadomo było, a on cały czas tak robił i on miał świadomość, bo mu tak trener powiedział, że to są najlepsze ćwiczenia na obręcz barkową. A tu się okazuje, że 3/4 to robił na przód. No.